Finalnie, jakie widziałbym zalecenia dla Tomasza? Jeśli silnik uruchamia się prawidłowo, nie dymi, nie ma objawów spadku mocy, a badanie oleju nie wykazało agresywnej degradacji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Tym razem robimy coś zupełnie innego. Na naszym laboratoryjnym stole po raz pierwszy w historii kanału ląduje przesyłka nie z samochodu osobowego, lecz z koparki. I to nie byle jakiej, chodzi o Yanmar SV26 z 2020 roku, wyposażoną w trzycylindrowy silnik diesla. Inicjatorem tego eksperymentu jest Tomasz, który znalazł na rynku wtórnym maszynę z niewielkim przebiegiem, około 280 motogodzin, ale z pewną zagadką w tle. W dokumentacji serwisowej widnieje tylko jedna wymiana oleju wykonana przy 52 motogodzinach i to aż 4 lata temu. Olej użyty w koparce to oryginalny Yanmar 10W30, klasa E7, a Tomasz zadał sobie bardzo konkretne pytanie, czy przez te 4 lata bez wymiany, nawet przy niewielkim przebiegu, olej mógł stracić swoje właściwości ochronne i czy to potencjalnie mogło doprowadzić do problemów z silnikiem. Olej nie był wymieniany ani z racji przebiegu, ani z powodu upływu czasu. Poprzedni właściciel uznał, że skoro książka mówi o interwale co 500 motogodzin, a gwarancja się skończyła, to nie trzeba nic robić, ale czas płynął. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto zaryzykować zakup, Tomasz poprosił o analizę 3 próbek. Olej świeży z lipca 2025 roku, zakupiony specjalnie do testu porównawczego. Olej świeży z 2021 roku, resztka pozostała z tej właśnie historycznej wymiany serwisowej i w końcu olej przepracowany, pobrany 17 listopada 2025 roku bezpośrednio z koparki po 4 latach pracy i minimum 250 motogodzinach. Warto dodać, że maszyna miała w tym czasie raczej spokojny tryb życia, żadnych ciężkich budów, raczej lekkie prace ziemne, a jej łączny przebieg nie przekracza 300 motogodzin. Dla wielu to niewiele, ale przy takim czasie eksploatacji pytanie brzmi, czy bardziej zadziałał czas, czy temperatura i obciążenie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wszystkim 3 próbkom i wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie parametry wykazuje olej Yanmar 10W30 faktycznie po 4 latach i czy Tomasz może spokojnie kupować tę koparkę, czy raczej powinien się mocno zastanowić. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Zaczynamy od próbki oleju świeżego oznaczonej cyferką 1, zakupionej w 2025 roku. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 1 jest następująca: 79,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 145. Płynnie przechodzimy do próbki numer 2, również olej świeży, ale kupiony w 2021 roku. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 2 jest następująca: 74,2 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 152. Porównujemy te wyniki między sobą, zgodność wysoka w wyższej temperaturze, natomiast w 40 stopniach różnica na poziomie 6%, czyli na przestrzeni tych kilku lat mogła mieć miejsce delikatna zmiana receptury oleju, bądź też w wyniku magazynowania olej częściowo zmienił swoje właściwości.
Nie udało się znaleźć karty handlowej tego oleju, żeby porównać z deklaracjami producenta, natomiast zostały zarejestrowane ich widma, oto rezultat. Ogólnie bardzo wysoka zgodność, w kilku miejscach minimalne różnice, dość duża różnica w zakresie mogącym potwierdzać zanieczyszczenie próbki wodą. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 59,1 w 40 stopniach oraz 9,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 154. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji po 4 latach następuje spadek lepkości tego oleju o 20% w niższej temperaturze oraz o 16% w 100 stopniach Celsjusza. Trudno będzie wyciągnąć szersze wnioski, ponieważ to pierwszy raz, gdy testujemy olej z koparki. Nie ma punktów odniesienia. Porównując to do wyników z regularnych testów, to zmianę należy uznać za dużą. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami oraz test ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport testu z MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 4, 4, 3 i 6. Komentarzem nie sugerujemy się zbyt mocno, ponieważ przebieg był podany w motogodzinach, a nie w kilometrach. System nie miał takiej opcji, żeby to uwzględnić. Kluczowa sprawa, która nas tutaj interesuje, to podwyższona zawartość paliwa w oleju. Reszta parametrów jest pod kontrolą. Skala 3 i 4 dla takiego przebiegu wydaje się być w pełni adekwatna. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D. Pierwsza bibuła, bardzo ładny wynik, niska ilość zanieczyszczeń, plama bez zastrzeżeń. Druga bibuła, wynik bardzo dobry. Jeśli chodzi o olej z diesla, to naprawdę bardzo dobry wynik. Jedynie te poszarpania na strefie dyfuzyjnej są niepokojące. Trzecia bibuła, brak zewnętrznej morskiej aureoli. Potencjalnie może to oznaczać wyczerpanie się dodatków, bądź też ich niski poziom w oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wyniki. Na początku podkreślamy bardzo niską zawartość sadzy, jak na olej z silnika diesla to bardzo ładny wynik. Dalej mamy dość mocny sygnał od paliwa 1747, czyli tutaj jest duża zgodność z testem MCU. Pozostałe parametry w normie, nie widzę szczególnie niepokojących sygnałów. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 85%. Gdyby to była próbka oleju z silnika samochodu osobowego, stwierdziłbym, że jakość ogólna tego oleju jest wciąż wysoka. Wydaje się, że głównym problemem w tym przypadku jest zanieczyszczenie oleju paliwem. Żeby lepiej zrozumieć ten wynik, warto dorzucić kilka słów na temat charakterystyki pracy tej koparki.
To jednostka zaprojektowana do pracy w niskim i średnim zakresie obciążeń, z dużym udziałem biegu jałowego i pracy pulsacyjnej, start-stop, manewrowanie, jazda z obciążeniem. Olej silnikowy często pracuje w stosunkowo niskiej temperaturze, a sam silnik rzadko osiąga warunki pełnego rozgrzania, szczególnie przy lekkiej eksploatacji. Jakie miałbym wnioski końcowe dla Tomasza? Obecność paliwa w oleju została potwierdzona na dość wysokim poziomie, ale nie wystąpiły inne oznaki degradacji, które mogłyby świadczyć o niebezpiecznym zużyciu silnika. Prawdopodobnie zadziałały efekty: po pierwsze, bardzo długi interwał czasowy 4 lata, niedostateczne odparowanie paliwa w trakcie pracy, nietypowy profil eksploatacji maszyny budowlanej. Finalnie, jakie widziałbym zalecenia dla Tomasza? Jeśli silnik uruchamia się prawidłowo, nie dymi, nie ma objawów spadku mocy, a badanie oleju nie wykazało agresywnej degradacji, to zakup koparki wydaje się bezpieczny pod warunkiem natychmiastowej wymiany oleju i dalszego monitorowania. Można też po 50 do 100 motogodzin od nowej wymiany pobrać próbkę i sprawdzić, czy zjawisko się powtarza. To pozwoli wykluczyć problemy z wtryskiwaczem lub inną trwałą nieszczelnością. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!